Cześć! Właśnie szykuję się do ostatniego koszenia w tym sezonie. Tak, jest grudzień, ale jeszcze kosić można. Nie ma po prostu takiego umownego terminu, którym moglibyśmy określić, kiedy należy kosić po raz ostatni w sezonie. To zależy od kilku czynników, o których troszkę opowiem. Na pewno pierwszym czynnikiem jest wysokość trawy. Oczywiście, jeśli jest za wysoka, należy ją skosić. Zobaczcie, tu jest moja łąka, dodatkowo pokryta liśćmi, które kosiarka bardzo fajnie wchłonie. Drugim czynnikiem jest oczywiście pogoda. Kosimy wtedy, kiedy nie ma już ryzyka przymrozków. Tak, wiem, w tym przypadku to nie było koszenie, ale raczej odkurzanie. Zobaczcie, całą tą materię organiczną z dzisiejszego koszenia mam zamiar wykorzystać w mojej szklarni. Oglądajcie do końca, bo powstanie z tego taki fajny zielony dywan. Pamiętacie, w ostatnim odcinku robiłem w tej szklarni porządki. Wysypałem tutaj również taką materię ze zrębek. No a dzisiaj na to wszystko rozrzucę sobie taką oto skoszoną materię z ostatniego koszenia w sezonie. Ta warstwa skoszonej trawy to kolejny etap w tworzeniu mojej grządki no dig, czyli bez przekopywania. No ale dzisiaj o koszeniu. Musimy mieć świadomość, że to, co zrobimy teraz, czyli jesienią albo nawet zimą, będzie miało wpływ na to, jak nasz trawnik będzie zachowywał się wiosną. Dlatego tak ważne jest to ostatnie koszenie w sezonie. Zanim oczywiście nastąpią przymrozki. Takie koszenie powinno być wykonane szczególnie starannie i jest ono naprawdę bardzo ważne. Trzeba pamiętać, aby kosić tylko i wyłącznie suchą trawę, o co jest dosyć trudno w takich miesiącach jesiennych, a nawet zimowych. Ale zawsze znajdzie się jakiś taki jeden dzień, w którym wykonamy ostatnie koszenie w sezonie. Nie kosimy też rankiem ani wieczorem, kiedy na trawie gromadzi się rosa. Kosząc wilgotną trawę, może dojść do postrzępienia źdźbeł. Wytworzą się również chorobotwórcze czynniki, takie na przykład jak bakterie. Najlepiej ustawić sobie kosiarkę na wysokości 4 do 5 cm. Wtedy nasz trawnik nie będzie gnił. A jednocześnie uchronimy też korzenie przed przemarzaniem. Ważne jest również to, aby kosić z koszem, aby trawa nie pozostawała na trawniku, ponieważ może to powodować również gnicie. Trawnik zacznie też obumierać z powodu braku wody oraz powietrza. No i oczywiście musimy mieć również świadomość, że jeśli jest to ostatnie koszenie, nie będziemy mieć już z nim do czynienia przez kilka najbliższych miesięcy i zdążymy zatęsknić. No,
Przynajmniej ja zdążę zatęsknić, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubię kosić. Dlatego delektujmy się tą chwilą ostatniego koszenia. Ja tak właśnie dzisiaj robię. Naprawdę to ostatnie koszenie jest takie bardzo, bardzo przyjemne. Koszę sobie powolutku, dokładnie i jeszcze dodatkowo mam w głowie świadomość, że ta trawa nie odrośnie przez długi, długi czas, no i ten trawnik będzie dłużej cieszył oko. Przynajmniej do chwili, kiedy nie spadnie pierwszy śnieg i wszystko zakryje. Także pamiętajcie, jeśli nie ma przymrozków, można kosić i niczym się nie przejmować, ponieważ trawa zawsze rośnie aż do pierwszych przymrozków. Moja trawa już skoszona. Ostatni kosz sypię tutaj na ten kopiec. No i teraz ten kopiec będę sobie musiał tutaj ładnie rozgrabić. Jeśli nie dysponujecie taką oto szklarnią, a w tej szklarni taką oto grządką, no to polecam wsypać sobie taką świeżo skoszoną trawę jesienno-zimową do kompostownika. Ja stosuję takie kompostowanie na żywym organizmie, czyli właśnie na tej grządce no dig, czyli grządka bez przekopywania. O zaletach ściółkowania trawą nie będę już opowiadał, ponieważ wiele odcinków na moim kanale było temu poświęcone. Zatem popatrzcie sobie tylko, jak tworzy się taka fajna zielona ściółka na powierzchni tej grządki. No dobrze, to teraz rzut oka na moją skoszoną działkę. Tak oto prezentuje się fajnie, równiutko przystrzyżona trawka. No i zobaczymy jeszcze tutaj do szklarni, gdzie po prawej stronie stworzyłem grządkę właśnie z tej skoszonej trawy. Po lewej stronie grządka wysypana z rębkami, a po prawej ściółka ze skoszonej trawy. Wygląda to, przyznacie, bardzo estetycznie. Przynajmniej mi się tak wydaje. No to teraz jeszcze porządki. Ja zawsze sobie nawijam ten mój kabel od kosiarki na taki bęben. Jest on bardzo praktyczny.
No i oczywiście, jeśli to było nasze ostatnie koszenie, musimy również zadbać o kosiarkę, która będzie teraz przechowywana przez kilka miesięcy. No i trzeba ją dokładnie wyczyścić. Od góry, od dołu, gdzie no tutaj sporo takiej wilgotnej trawy się nagromadziło. Tą trawę najlepiej wrzucić gdzieś pod jakiś krzaczek. Na pewno zasili ten właśnie krzaczek. Idealnym rozwiązaniem byłoby również przechowywanie tej kosiarki w jakimś suchym pomieszczeniu. No ale nie każdy dysponuje takim jakimś ogrzewanym garażem, więc w takim pomieszczeniu zazwyczaj jest chłodno, wilgotno, więc taką kosiarkę należy dokładnie oczyścić, żeby tutaj nic nie gniło. Kółeczka oczywiście również. A ja na koniec muszę jeszcze zerknąć, ile tutaj energii elektrycznej zużyłem w ciągu roku i podać stan licznika do zarządu mojego rodzinnego ogródka działkowego. Trzymajcie się. Cześć!